Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim filmie omówiliśmy sobie pierwsze kilka okresów starożytnego Egiptu. Dzisiejszy odcinek jest drugą częścią historii tego państwa. Tak jak w poprzednim odcinku tłumaczyłem, temat ten jest podzielony na dwa odcinki, ponieważ jest on niezwykle obszerny. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście także 50 łapek w górę, co było wymaganiem, aby film pojawił się tydzień po poprzednim. Tak samo, jeśli chcecie zobaczyć już kolejny odcinek za tydzień, to zostawcie pod tym odcinkiem 60 łapek w górę. Zachęcam Cię także do subskrypcji kanału, ponieważ z okazji 1000 subskrypcji postaram się wprowadzić nowy rodzaj filmów na tym kanale. Tymczasem bez zbędnego gadania, ruszajmy z materiałem. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na pierwszym okresie przejściowym. Dziś zaczniemy od kolejnego w porządku chronologicznym okresu, którym jest czas średniego państwa. Tak więc średnie państwo to okres, w którym rozwija się egipska gospodarka i kultura. Literatura pesymistyczna z poprzedniego okresu właśnie w tym czasie zostaje udokumentowana i spisana. Wspomniany na końcu poprzedniego odcinka Mentuhotep II dalej prężnie rozwija kraj. XII dynastia przenosi stolicę Egiptu do Teb, gdzie ukształtowuje się nowy główny bóg Amon-Re. W tym okresie Egipt prowadzi także ogromną kampanię, w której podbija część Nubii, Libii i Palestynę. Podczas okresu średniego Egipt prowadzi handel z krajami azjatyckimi, dzięki czemu wielu Azjatów przywędrowało do Egiptu. Po XII dynastii zaczyna w Egipcie rządzić XIII dynastia, której założycielem jest tzw. Wegaf. Podczas rządów tej dynastii dalej rozwija się kultura Egiptu oraz popularność i ważność zyskuje bóg Ozyrys, który czuwa nad wszelkimi egipskimi nekropoliami, gdzie Egipcjanie składają mu hołd. Teraz przejdźmy do kolejnego okresu w historii starożytnego Egiptu, którym jest tzw. drugi okres przejściowy. Charakteryzuje się on podobieństwem do Starego Państwa pod względem stabilności kraju. Podczas tego okresu w Egipcie rządzi około 50 monarchów. Każdy z nich rządził bardzo krótko, a ich samych uważano za uzurpatorów. Wszyscy ci władcy byli z XIII dynastii. Jedynymi królami, za których panowania podczas drugiego okresu przejściowego Egipt był w miarę stabilny, byli władcy Neferhotep I oraz Sobekhotep IV. Również podczas drugiego okresu przejściowego Egipt traci zdobycze terytorialne w Nubii. Wkrótce do Egiptu przywędrowali Azjaci, którym udało się posadzić na tronie władców z Ichitał, których uznano za XIV dynastię. Po okresie władzy Ichitał, ich panowanie w Egipcie gwałtownie przerywa lud Hyksosów, który zajmuje siłą Egipt i zakłada XV dynastię. Podporządkowują oni sobie XVI dynastię w Dolnym Egipcie oraz XVII dynastię w Górnym Egipcie. Dopiero po wielu latach władzy w Egipcie Hyksosów król Teb, Sekenenre-Tao II próbuje wygnać z Egiptu Hyksosów. Ginie on jednak podczas walki. Ostatecznie wygnać Hyksosów udaje się jego następcom, czyli Kamose i Ahmose, z których ten drugi założył XVIII dynastię, która zamyka drugi okres przejściowy, a otwiera zupełnie nowy okres. Następnym okresem w dziejach starożytnego Egiptu jest tzw. okres nowego państwa. Otwierają go rządy XVIII dynastii, która w owym czasie zaczyna prowadzić na wielką skalę podboje Libii, Nubii oraz Palestyny i Syrii. Władcami, którzy podbili najwięcej terytoriów i prowadzili największe kampanie, byli Totmes III, Totmes IV oraz Amenhotep III z XVIII dynastii oraz Ramzes II i III z XIX dynastii. Cofnijmy się jednak do XVIII dynastii. XVIII dynastia prowadziła podboje na całą znaną jej Afrykę i rozwijała kulturę oraz gospodarkę Egiptu. Dzięki temu podczas jej panowania Egipt stał się potęgą. Totmes III z tej dynastii prowadził aż 16 wypraw wojennych do Azji. Konsekwencjami tego było powiększenie terytorium Egiptu i wzmocnienie jego pozycji na arenie międzynarodowej. Okres dobrobytu w czasie nowego państwa kończy władca Amenhotep IV Echnanon, który wprowadza do Egiptu nową, monoteistyczną wiarę w Boga tarczy słońca Atona. Nie podoba się to jednak Egipcjanom, którzy przywiązali się do wiary i kultury starych bogów. Co prawda po panowaniu Amenhotepa IV do Egiptu powracają poprzedni bogowie i kultura,
Jednak okres zmian wierzeń egipskich osłabia ten kraj na arenie międzynarodowej i wpływa na Egipt przez kolejne wiele lat. Podczas kolejnej części okresu Nowego Państwa ludy morza atakują Egipt, jednak władcy 20. dynastii Ramzes II i Ramzes III ostatecznie wygnali najeźdźców ze swojego kraju. W ostatecznej części okresu Nowego Państwa Egipt jest niestabilny wewnętrznie przez niepokoje społeczne panujące w nim. I tak historia zaprowadza nas do kolejnego okresu, którym jest trzeci okres przejściowy. Podczas tego okresu Egipt ponownie dzieli się na górny i dolny. W Dolnym Egipcie władzę ustanawia władca Smendes, a w Górnym Egipcie kapłani bóstw egipskich, wśród których najważniejszym był Kler. Zarówno władca Dolnego Egiptu, jak i Górnego uznawali swą władzę w tych regionach i współpracowali. W tym okresie także w Egipcie osiedla się dużo Libijczyków, którzy wprowadzają na tron swojego przedstawiciela, którym był Szeszong I, założyciel 22 dynastii, następca będącego jeszcze w 21 dynastii Osorkona. Choć 22 dynastia była potężna, to zostaje nieco w cieniu przez Lentopolisa z 23 dynastii oraz Saisa, który założył 24 dynastię. Przez powstanie tylu dynastii w jednym czasie Egipt zaczął się rozpadać. W wyniku tego powstało Królestwo Kusz, które podporządkowało sobie Górny Egipt. Wówczas wybuchła walka o władzę w Górnym Egipcie pomiędzy faraonem Tefnachtem z 24 dynastii, a nubijską 25 dynastią powiązaną z Królestwem Kusz. Ostatecznie wygrywa 25 dynastia, w której władcą zostaje Szabaki. Po tym konflikcie kolejny władca tej dynastii, Taharka, rozpoczyna wojnę z Asyrią, która zajmuje cały Egipt. Ostatecznie jego następca, Tanutamon, jednoczy Egipt i wygania z niego Asyryjczyków, którzy jednak potem w odwecie pod wodzą Aszubanipala docierają do pierwszej katarakty i rujnują Teby. Wówczas upada 25 dynastia oraz kończy się trzeci okres przejściowy. Kolejny czas jest zwany okresem późnym. Rozpoczyna go 26 dynastia. Pierwsi władcy tej dynastii pochodzili z Asyrii, jednak gdy wzmocnili oni Egipt, udało im się uniezależnić od tego kraju. Następnie do Egiptu wędrują obce ludy takie jak Żydzi, Syryjczycy i Grecy. W międzyczasie Egipt poprowadził przegraną wojnę z Babilonem, podczas której jednak nie stracił żadnych terytoriów. Po wędrówkach ludów azjatyckich do Egiptu, kraj ten zostaje zaatakowany i podbity przez perską dynastię Achemenidów pod wodzą króla Kambezesa. Przez następne lata, choć perscy władcy w Egipcie szanują kulturę tego kraju, Egipcjanie buntują się i wzniecają powstania aż 4 razy. Przez czas pomiędzy trzecim a czwartym buntem w Egipcie rządzą krótko dynastie 28, 29 oraz 30. Są to ostatnie prawdziwe egipskie dynastie. Mimo wielu buntów i powstań Egipcjan, kraj spod perskiego jarzma zostaje wyzwolony dopiero przez armię macedońską Aleksandra Wielkiego. Teraz nadszedł czas na kolejny, jeden z najbardziej ciekawych okresów, którym jest tak zwany okres Egiptu greckiego. W okresie tym władzę w Egipcie sprawuje dynastia Ptolemeuszy, którą założył Ptolemeusz i generał w armii Aleksandra Wielkiego. Za czasów Ptolemeuszy rozbudował się system państwa, dzięki czemu Egipt i Egipcjanie byli bogatsi. Stolicą tego kraju stała się Aleksandria, która jest faktycznie największym i najbogatszym miastem w całym świecie hellenistycznym, który rozciągał się od Grecji po Indię. Ptolemeusze podporządkowują Egiptowi Cyrenajkę, Cypr oraz Palestynę i południową Syrię. Przy tym opanowali oni wiele miast na brzegach południowych Półwyspu Azji Mniejszej. Pierwsi trzej Ptolemeuszowie prowadzą wojny z azjatyckimi Selekuidami. Następny władca Egiptu, Ptolemeusz IV, prowadzi politykę agresywną i niesprawiedliwą wobec ludu Egiptu, przez co podczas jego panowania wybuchają bunty i niepokoje społeczne. Wkrótce potem Ptolemeuszowie wycofują się z Egiptu na m.in. Cypr, ponieważ w Egipcie zaczynają rządzić władcy z Nubii. Ostatecznie jednak Ptolemeuszowie wracają do Egiptu oraz uznają kilka rytuałów i kultów Egipcjan, w tym m.in. koronację. Ostatecznie pod koniec tego okresu rządzi Kleopatra, która jednak jest już w dużym stopniu podporządkowana Rzymianom. Teraz nadszedł czas na ostatni okres w historii starożytnego Egiptu, czyli tzw. okres rzymski.
Podczas niego Egipt jest odizolowany od reszty świata. Przez cały ten czas jest w Egipcie w miarę spokojnie, jednak pod koniec istnienia Rzymu Egipt wyzwala się spod rzymskiej władzy, jednak nie jest już to Egipt starożytny, gdyż następuje zmiana wierzeń i kultury Egipcjan. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli mnie nie subujesz, to możesz to teraz zrobić. A teraz żegnam się z wami, życzę wam dużo zdrowia. Cześć!